Zasada niedyskryminacji jest jedną z kluczowych zasad prawa Unii Europejskiej. Źródeł prawa antydyskryminacyjnego przede wszystkim powinniśmy poszukiwać w Traktacie o Unii Europejskiej, który w artykule 2 wskazuje na wartości, na których opiera się Unia Europejska. I poza wartościami takimi jak demokracja, rządy prawa, wymienia tam również właśnie równe traktowanie kobiet i mężczyzn, tolerancję czy zakaz dyskryminacji. Również w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej znajdziemy przepisy, które zobowiązują Unię Europejską do działania przeciw dyskryminacji opartej m.in. na rasie, pochodzeniu narodowo-etnicznym, płci, wieku, niepełnosprawności czy orientacji seksualnej. W tym traktacie znajdziemy również podstawy do tego, żeby Unia Europejska przyjmowała przepisy prawa wtórnego właśnie zmierzające do udzielenia ochrony przed nierównym traktowaniem bazującym na tych przepisach. Nie możemy również zapomnieć o Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która zawiera katalog praw i wolności jednostek. Dokument ten ma charakter, moc taką samą jak traktaty unijne i tam znajduje się m.in. przepis artykułu 21, który wprost mówi o zakazie dyskryminacji ze względu na wymienione tam cechy. Co istotne, Karta Praw Podstawowych zawiera otwarty katalog cech, które nie mogą być podstawą nierównego traktowania. Więc wychodzi ona też poza te klasyczne przesłanki, które nie mogą być podstawą nierównego traktowania, czyli na przykład jak wiek, płeć, niepełnosprawność, orientacja seksualna, ale dodaje też inne cechy, jak na przykład status majątkowy, pochodzenie czy urodzenie. Jednak musimy pamiętać o tym, że Karta Praw Podstawowych ma jednak ograniczone zastosowanie i w stosunku do państw członkowskich, jego organów, może znaleźć zastosowanie tylko w tym zakresie, w którym dane państwo stosuje prawo Unii Europejskiej. Czyli może ona być stosowana tylko tam, gdzie stosowane jest prawo Unii Europejskiej, tam, gdzie sprawa ma charakter unijny. Warto też wspomnieć o tym, że Polska razem z Wielką Brytanią, co teraz już jest w zasadzie nieaktualne w stosunku do Wielkiej Brytanii, ale zawarła taki specjalny protokół, który teoretycznie miał ograniczyć zakres stosowania Karty Praw Podstawowych do państwa polskiego, jednak w praktyce on nie ma zastosowania i nie musimy przykładać do niego większej wagi. Jeśli mówimy jeszcze o prawie pierwotnym Unii Europejskiej w kontekście równości, powinniśmy również wspomnieć o tak zwanych zasadach ogólnych prawa Unii Europejskiej. Są to takie zasady wspólne dla wszystkich państw członkowskich, wynikające ze wspólnej tradycji konstytucyjnej tych państw. Są one zakorzenione m.in. w prawie międzynarodowym albo właśnie w prawach i wolnościach człowieka. Mogą one być skodyfikowane, ale nie muszą. I na przykład Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w oparciu o interpretację traktatów wyciąga z ducha traktatów te pewne wspólne zasady prawa Unii Europejskiej. I taką zasadą jest na przykład zasada niedyskryminacji, czy właśnie zasada równego traktowania. Co ważne, zasady te mają kluczowe znaczenie także w tym zakresie, że muszą być uwzględniane w procesie stosowania czy implementacji prawa unijnego. Na przykład tam, gdzie występują pewne luki w prawie Unii Europejskiej, to musimy to prawo interpretować tak, aby ono właśnie przestrzegało tych zasad ogólnych, czyli na przykład zasady niedyskryminacji. Również państwa członkowskie, tam gdzie mają pewną swobodę w implementacji prawa unijnego, również muszą pamiętać o tych zasadach, po to, aby wprowadzając przepisy implementujące prawo unijne, nie wykroczyć, nie naruszyć zasad ogólnych prawa Unii Europejskiej, w tym właśnie zasady niedyskryminacji. Jeśli mówimy o prawie wtórnym Unii Europejskiej, to tutaj powinniśmy wskazać na szereg dyrektyw, które odnoszą się do zasady równego traktowania. Początków ustawodawstwa unijnego
w tym obszarze powinniśmy się doszukiwać w obszarze zatrudnienia i przede wszystkim w obszarze równego traktowania kobiet i mężczyzn w sferze pracowniczej. To na tej podstawie zostały tutaj wprowadzone pierwsze regulacje unijne regulujące właśnie zasadę równego traktowania. Mówię tutaj o właśnie przepisach prawa wtórnego. Natomiast później stopniowo przyjmowane były kolejne dyrektywy regulujące zasadę równego traktowania w innych obszarach, na przykład w zakresie dostępu do dóbr i usług, edukacji, czy poszerzając ochronę przed dyskryminacją w zakresie zatrudnienia również na inne cechy. Ale jednak, jeśli myślimy o prawie antydyskryminacyjnym Unii Europejskiej, to musimy pamiętać, że właśnie na poziomie dyrektyw przepisy te gwarantują niestety niepełną ochronę, wybiórczą czy schodową, ponieważ pewne cechy są szerzej chronione przez prawo Unii Europejskiej, a pewne nie. Na przykład rasa, pochodzenie narodowo-etniczne czy wiek, to w obszarze dyskryminacji ze względu na te cechy mamy ochronę zagwarantowaną w zakresie zatrudnienia, edukacji czy dostępu do dóbr i usług. Ale jeżeli spojrzymy na przykład na kwestię orientacji seksualnej, to tak naprawdę ochrona wynikająca z prawa Unii Europejskiej dotyczy tylko sfery zatrudnienia. Zatrudnienia pracowniczego, ale także i tego pozapracowniczego. Czyli tutaj można mówić również o ochronie w zakresie umów zlecenia czy umów o dzieło. Co istotne, ta ochrona w zakresie sfery zatrudnienia będzie rozciągać się również na ochronę w zakresie kształcenia zawodowego. Czyli to kształcenie, ta edukacja, która w sposób praktyczny podnosi nasze umiejętności, istotne na rynku pracy, podnosi nasze kwalifikacje praktyczne zawodowe, również wchodzi w zakres szeroko rozumianego zatrudnienia, gdzie ta ochrona jest gwarantowana. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na tą przestrzeń z perspektywy prawa do edukacji, to na przykład w tym zakresie nie mielibyśmy już ochrony ze względu na orientację seksualną. Warto też zaznaczyć, że prawo Unii Europejskiej wprost nie mówi i nie wymienia nigdzie ochrony przed dyskryminacją ze względu na tożsamość płciową. To na podstawie orzecznictwa Sądu Unijnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wyinterpretowano to, że osoby transpłciowe mogą być chronione w oparciu o przesłankę płci. I tam, gdzie prawo Unii Europejskiej chroni przed dyskryminacją ze względu na płeć, tam również będzie chronić ono osoby transpłciowe. Ustawodawca krajowy, nasz polski, niestety powielił tutaj ten mechanizm wynikający z prawa Unii Europejskiej. I również na poziomie krajowym mamy ten wybiórczy charakter ochrony przed dyskryminacją. Oczywiście, jeżeli spojrzymy od góry naszej hierarchii aktów prawa, to w Konstytucji mamy wskazaną wprost zasadę niedyskryminacji w artykule 32, która mówi w sposób bardzo szeroki, że nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny w sferze politycznej, społecznej i gospodarczej. Ale jeśli przejdziemy już na poziom ustawowy, bardziej konkretny, to niestety tutaj już ta ochrona przed dyskryminacją nie jest tak pełna. Na początek warto zwrócić uwagę na oczywiście kodeks pracy, który właśnie reguluje zasadę równego traktowania w zakresie zatrudnienia. I tutaj tę ochronę mamy zagwarantowaną w sposób szeroki. Wymienione są tutaj różne przesłanki, a także mamy katalog otwarty, który pozwala nam ewentualnie stosować tą zasadę równego traktowania pracowników, czy zakazu dyskryminacji pracowników, również ze względu na cechy, które są wprost niewymienione, ale mają one doniosłość prawną, dotyczą jakichś cech osobistych danego pracownika i również mogłyby stanowić właśnie przykład czy podstawę nierównego traktowania. I właśnie w zakresie zatrudnienia mamy zagwarantowaną ochronę przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. Jeżeli natomiast spojrzymy na inne obszary, to tutaj przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na ustawę o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. W skrócie ta ustawa często jest zwana tak zwaną ustawą równościową, która w sposób bardzo dosłowny implementuje przepisy prawa unijnego dotyczące właśnie zakazu dyskryminacji. I tutaj znajdziemy już właśnie ten schodowy, ograniczony zakres
ochrony. Znów, osoby przed dyskryminacją ze względu na pochodzenie, narodowość czy wiek, płeć są chronione w sposób szeroki na podstawie tej ustawy, na przykład w zakresie dostępu właśnie do dóbr i usług, edukacji czy opieki medycznej. Natomiast jeżeli spojrzymy na osoby z niepełnosprawnościami, czy właśnie osoby LGBT, to tutaj ochrona przed dyskryminacją jest zapewniona tylko w zakresie zatrudnienia, tego pozapracowniczego, no i właśnie tej edukacji zawodowej, która może mieć istotne znaczenie również właśnie w tej sferze pracowniczej. W pozostałych obszarach niestety osoby nieheteroseksualne tej ochrony są pozbawione. Prawo Unii Europejskiej, a także w ślad za tym prawo polskie definiuje kilka rodzajów dyskryminacji. Przede wszystkim możemy mówić o dyskryminacji bezpośredniej. To w sytuacji, kiedy dana cecha stanowi bezpośrednią przyczynę nierównego traktowania. Na przykład nie zatrudniamy kogoś, ponieważ jest osobą z niepełnosprawnością albo jest osobą homoseksualną. W przypadku dyskryminacji pośredniej, która jest kolejnym rodzajem dyskryminacji, który możemy wyróżnić, mamy do czynienia z sytuacją, gdy na pozór obiektywne kryterium jest stosowane w taki sposób, że tak naprawdę doprowadza do niekorzystnego traktowania pewnej grupy osób wyróżnionej ze względu na daną cechę. Tutaj takim klasycznym przykładem może być sytuacja, w której w danym zakładzie pracy mamy dwa zespoły pracowników. Jeden zespół pracowników jest wynagradzany lepiej, drugi gorzej. Do jednego zespołu zatrudniamy tylko kobiety, do drugiego tylko mężczyzn. Na pozór wydaje się, że jest uzasadniona możliwość różnicowania wynagrodzenia różnych zespołów danych pracowników. Ale jeżeli spojrzymy na to, że tak naprawdę tutaj zakres obowiązków tych pracowników był podobny, a tak naprawdę kryterium doboru była tutaj płeć, to możemy dojść do wniosku, że mieliśmy tutaj do czynienia z dyskryminacją pośrednią ze względu na płeć. Warto też pamiętać o tym, że co prawda mówimy tutaj o dyskryminacji ze względu na daną cechę, ale możemy również tutaj mówić o dyskryminacji ze względu na jakąś cechę bądź okoliczność, która jest w sposób bezpośredni związana z daną cechą. Przykładowo, w kontekście na przykład osób nieheteronormatywnych, za taką cechę bezpośrednio związaną z daną cechą osobową może być kwestia pozostawania w związku małżeńskim. W przypadku na przykład osób z niepełnosprawnościami o takiej dyskryminacji na przykład bezpośredniej ze względu na niepełnosprawność możemy mówić również wtedy, kiedy różnicujemy sytuację danej osoby nie ze względu na sam fakt niepełnosprawności, ale na przykład na moment tego, kiedy uzyskała ona orzeczenie, dokument potwierdzający tę niepełnosprawność. Ponieważ ta cecha, czyli fakt posiadania dokumentu, orzeczenia o niepełnosprawności, jest w sposób ściśle i nierozerwalnie związana z daną cechą, więc tak naprawdę dochodzi tutaj do dyskryminacji ze względu na daną cechę. Warto również zwrócić uwagę na wypracowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także w orzecznictwie sądów krajowych pojęcia dyskryminacji ze względu na asocjację bądź asumpcję. Dotyczą one takich sytuacji, w których osoba, która jest gorzej traktowana, sama w sobie nie posiada danej cechy, ale i tak powinna być jej udzielona ochrona przed dyskryminacją. Wywodzi się to z tego, że jeżeli spojrzymy w sposób skrupulatny na przepisy unijne czy przepisy krajowe, które implementują, to zakazują one dyskryminacji ze względu na daną cechę. Nie ograniczają się one do tego, że ta ochrona przysługuje na przykład osobie z niepełnosprawnością. Przepisy mówią o ochronie ze względu na niepełnosprawność, co pozwala na przykład objąć ochroną sytuacje, w których dana osoba nie jest nosicielem, nie należy do danej grupy chronionej, ale na przykład ktoś uważa, przypuszcza, że dana osoba do niej należy. Bardzo prostym przykładem jest na przykład sytuacja, w której ktoś jest dyskryminowany z tego powodu, że na przykład niesie tęczową flagę i jest uważany za lesbijkę bądź geja i z tego powodu jest dyskryminowany w swoim miejscu pracy.
Inną, podobną sytuacją jest taka, w której ktoś ma pewną relację, pewne więzi z daną osobą chronioną i z tego powodu doświadcza nierównego traktowania. W tym kontekście bardzo ważny i przełomowy był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który opowiedział się za udzieleniem ochrony dla pracowniczki, która była matką dziecka z niepełnosprawnością. I z tego powodu, że jej dziecko było osobą z niepełnosprawnością, to matka w miejscu pracy doświadczała nierównego traktowania. I Trybunał potwierdził, że również w tym zakresie ta osoba, pracownicy powinni być objęci ochroną przed dyskryminacją. I również na polu krajowym, polskim, mieliśmy już takie orzeczenia, w których odwoływano się właśnie do pojęcia dyskryminacji przez asumpcję czy przez asocjację. Na przykład była to sprawa, w której został zwolniony z pracy pracownik. Konkretnie był on zatrudniony na umowie zlecenia, który poszedł na Marsz Równości wesprzeć postulaty na rzecz osób LGBT i spotkał się z dyskryminacją w miejscu pracy, został ostatecznie zwolniony. Mówiąc o rodzajach dyskryminacji, powinniśmy również pamiętać o tym, że molestowanie i molestowanie seksualne również stanowią formę nierównego traktowania. Mówiąc o molestowaniu, mamy tutaj do czynienia z tworzeniem pewnej wrogiej, poniżającej atmosfery, która może również dotyczyć właśnie np. osób z niepełnosprawnościami czy osób nieheteronormatywnych. Natomiast molestowanie seksualne dotyczy właśnie tworzenia tej nieprzychylnej atmosfery w kontekście płciowości, kontekście seksualności. Musimy pamiętać, że przepisy przewidują pewne wyjątki, które pozwalają uznać pewne odmienne traktowanie za uzasadnione. I jako przykład podam tutaj tak zwany wyjątek kościelny, który pozwala organizacjom kościelnym, kościołom czy związkom wyznaniowym, których etyka, działalność oparta jest na etyce i pewnym systemie wartości, na przykład na dopuszczanie się nierównego traktowania ze względu na przykład na płeć, czy na przykład orientację seksualną. Ale oczywiście nie oznacza to pełnej dowolności dla tych organizacji w zakresie dyskryminowania, ponieważ to odmienne traktowanie musi być uzasadnione i ściśle związane z daną działalnością danego związku wyznaniowego. I oczywiście moglibyśmy znaleźć uzasadnienie dla tego, żeby nie zatrudniać na przykład pewnej osoby, która w sposób jawny występuje czy reprezentuje na pierwszej linii dany związek wyznaniowy, jest na przykład jego zwierzchnikiem czy osobą decyzyjną, to w tej sytuacji moglibyśmy uznać, że jest to uzasadnione, aby wymagać od tej osoby, żeby ona swoim życiem, swoim postępowaniem reprezentowała w zupełności tę etykę, moralność danej instytucji. Ale jeżeli mówimy na przykład o pracowniku administracyjnym, który nie jest reprezentantem w sposób jawny danego związku wyznaniowego, to tutaj można już mieć wątpliwość. I tutaj wydaje się, że ta sytuacja stanowiłaby jednak przykład nierównego traktowania, gdyby na przykład nie chciano zatrudnić takiej osoby ze względu na orientację seksualną bądź tożsamość płciową. W kontekście dyskryminacji bardzo ważne jest również to, że przepisy unijne wskazują, że niestety za dyskryminację musi być kara. I wskazuje dyrektywy, że sankcje dla osób, które dopuściły się nierównego traktowania, muszą być proporcjonalne, dolegliwe i mieć tak naprawdę pewien charakter nie tylko zadośćuczynienia dla danej osoby, która doświadczyła dyskryminacji, ale też pewien charakter sankcyjny. Z tego powodu na przykład polski ustawodawca w zakresie sfery zatrudnienia uznał, że osobie, która doświadczyła nierównego traktowania, powinno zostać przyznane odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Więc mamy tutaj ten minimalny charakter odszkodowania, niezależnie od tego, jak dolegliwa była ta szkoda. Oczywiście, jeżeli szkoda danej osoby miała charakter rozległy w związku z dyskryminacją, to oczywiście to odszkodowanie może być, a nawet powinno być większe, żeby było proporcjonalne do charakteru czynu. Należy też pamiętać o tym, że
polskie przepisy, wskazując na sankcje z tytułu nierównego traktowania, operują pojęciem odszkodowania. Natomiast biorąc pod uwagę orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym kontekście powinniśmy mówić o odszkodowaniu i zadośćuczynieniu, aby ta suma zasądzona dla tej osoby kompensowała w sposób całkowity jej szkodę, i tę materialną, i niematerialną. Więc pomimo tego sformułowania wąskiego, wskazującego tylko na szkodę materialną, tutaj ta krzywda i ta szkoda niematerialna również w danym postępowaniu o dyskryminację powinna zostać skompensowana. Istotną informacją w kontekście właśnie sankcji jest również to, że w przypadku, jeżeli to przepisy prawa krajowego stanowią podstawę nierównego traktowania, bo może się tak zdarzyć, że nie tylko możemy mówić o dyskryminacji w kontekście zachowania pracownika, pracodawcy czy innych osób, ale źródło dyskryminacji może wynikać również z przepisów. To tutaj z pomocą przychodzi nam orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mówi, że w takiej sytuacji sąd powinien uczynić wszystko, aby w sposób efektywny zapewnić ochronę przed nierównym traktowaniem i na przykład pominąć te przepisy dyskryminacyjne, mimo że może nawet nie mieć on wprost kompetencji do tego, ale po to, żeby zapewnić skuteczność i efektywność prawa Unii Europejskiej, powinien pominąć te dyskryminacyjne przepisy krajowe i zastosować inny system odwoławczy, czy inny system porównawczy, który pozwoli zapewnić tutaj równe traktowanie i odwołać się na przykład do tych przepisów, które zapewniają korzystniejsze traktowanie tej innej grupy, tej niedyskryminowanej, i w ten sposób przywrócić stosowanie zasady równego traktowania. Musimy pamiętać, że w praktyce to Unii Europejskiej zawdzięczamy nasze przepisy antydyskryminacyjne, te przyjęte na poziomie ustawowym. Chociaż prawo Unii Europejskiej i prawo polskie nie jest w tym zakresie doskonałe, to jednak póki co przy tym ograniczonym zakresie ochrony warto odwoływać się do dorobku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do dorobku unijnego we wszystkich sprawach dyskryminacyjnych, tam gdzie te polskie przepisy antydyskryminacyjne są stosowane, po to, żeby w sposób pełny implementować te standardy równego traktowania i zapewnić efektywne przestrzeganie zasady niedyskryminacji, która jest jedną z kluczowych zasad prawa Unii Europejskiej.